Opcja A, siedzimy tu, kończymy z tym. Opcja B, idziemy tam, a jeśli żyje, to my nie żyjemy. Dobra, może nie do końca tak właśnie brzmi Portal, chociaż jest to przykład, jak mocną marką stał się swego czasu Portal, ale... Portal. Zacznijmy od początku. Tego, co w tym momencie mówię, nie ma w scenariuszu filmu. Już z góry chciałem przeprosić oraz was poprosić o wyrozumiałość. Jak już wielu z was pewnie wie, mam problemy ze sprzętem, a mianowicie jego brakiem, a więc nie będę mu w aż tak, że tak powiem, wysokiej jakości dostarczać filmów, chyba że tam naprawdę ktoś mi da wideo do niego. W tym filmie chciałem się postarać sam to zrobić i muszę przyznać, że nagrania, które są w wideo nagrane przeze mnie, wyglądają tragicznie. Po pierwsze, gra jest na najniższych ustawieniach graficznych, a po drugie, to liczba klatek na sekundę woła o pomstę do nieba. Ale mimo to chciałem to opublikować, bo naprawdę nie mam skąd wziąć naprawdę filmów na chwilę obecną, w sensie fragmentów rozgrywki, więc to tyle, co chciałem przekazać. Mnie też to boli w oczy, okej? Ale nic na to nie poradzę. Sorry. A teraz już, mimo to, zapraszam do oglądania. To wideo zawiera wiele humoru bezpośrednio powiązanego z fabułą gry, więc jeśli myślisz, że jakiś tekst brzmi dziwnie lub jest nieodpowiedni, twoja sprawa, I did my best. Portal 2 to wydana przez Valve w 2011 roku kontynuacja wydanej 4 lata wcześniej pierwszoosobowej fabularnej gry logicznej Portal. Sterujemy tu upośledzoną umysłowo grubą sierotą imieniem Shell, która próbuje uciec z wirtualnych rąk zarządzającej chorym ośrodkiem Aperture Science Funky wszelkie neurotoksyny sztucznej inteligencji GLaDOS. Oh, it's you. You know her? It's been a long time. I przynajmniej moim i większości populacji zdaniem Portal 2 to najlepsza gra logiczna dostępna na Steam. O co chodzi z tym portalem? Czemu Portal, a nie jakiś Minecraft? Otóż odpowiadam. Jak już wspomniałem, nasza ukochana bohaterka imieniem Shell dzierży w swych dłoniach wysoce nowoczesne działo portalowe wyprodukowane a jakże przez Aperture Science. Gra sama w sobie zaczyna się taką sobie sceną, że Shell budzi się w hotelu firmy Aperture Science, z głośników słyszy jakieś tam instrukcje dotyczące gimnastyki, co ze względu na jej rzekomą nadwagę chyba faktycznie by się jej przydało, a następnie jest poddawana hibernacji. Znowu. Budzi się po wielu dniach. Nagle do jej pokoju wbija Whitley, mały kulopodobny robocik, przypominający znane nam z pierwszej części gry Rdzeń Osobowości. Oh God, you look looking good actually. I jeszcze wiecie co robi? Zamyka za sobą drzwi, co za idiota. Wręcz jakby został do tego zaprojektowany, nie? Chwilę mówi coś o jabłkach i gdzieś sobie idzie. Okazuje się, że pokój ten naprawdę cały czas wisiał w powietrzu. Brawo, Shell, było skakać więcej. Whitley, prawie zabijając główną bohaterkę, rozwala pokój o dziurę. Jeszcze kilka minut temu była ściana, nie? I tym samym Shell wpada do swojego ulubionego miejsca, czyli do Aperture Science. A mogłaś spać dalej, nikt by ci wtedy nic nie zrobił. No i co dalej? Co dalej, to dalej. Szukasz właśnie takiej sobie broni, która robi dziury w ścianie, nie takie od kul, tylko takie inne, się zresztą sami dowiecie. No dostajemy Portal Guna i możesz robić tak, i tak, a nawet tak. A potem wszystko się psuje, psuje, ma być family friendly i w ogóle. Bo budzi się pełna żądzy krwi GLaDOS. I jednoznacznie spuszcza na nas wyrok śmierci, w czym ten mały robot Whitley chce nam pomóc wydostać się z tego pochrzanionego Aperture i stara się zrobić wszystko, aby nas wyzwolić. Sama w sobie gra zawiera zarówno tryb jednoosobowy, jak i kooperacyjny, który, co rzadko się zdarza w takich produkcjach, dostarcza równie dobrej zabawy jak ten pierwszy i ma też równie dobrze zbudowaną fabułę. Fabuła trybu kooperacyjnego z kolei osadzona jest w odrobinę innych realiach, choć bardzo podobnych. Zacznijmy od tego, że nie sterujemy tutaj Shell, a dwoma robotami znanymi także jako Atlas i Peabody. Na początek, aby dostosować osobowość naszej postaci, dostajemy jakieś tam, proste pytania, wiecie, w stylu jaki jest twój ulubiony pierwiastek chemiczny i tym podobne. Mówiłem, że easy, nie? Jeśli myślicie, że na tym się kończy Portal, to jesteście w ostrym błędzie. Ostrym jak coś ostrego, okej?
Ostrym siostrego. A dlatego, że przed nami jeszcze Steam Workshop. Znajdziemy tu m.in. portalową grę wyścigową, Minecrafta, serię testów, przy których zaczynasz zastanawiać się, gdzie tu się podziały prawa fizyki, a także takie, przy których po prostu są dziwne, okej, ale też fajne. Mamy rok 2020, tak? Portal 2 wyszedł w 2011, tak? Minęło 9 lat od premiery tej gry, zgadza się? A jednak nadal w tym właśnie roku drużyna pewnych programistów nadal jest w stanie ogłosić, że za niedługo wprowadzają na Steama nową modyfikację do gry, którą nazwali Destroyed Aperture, dodającą nową fabułę i mechaniki, nad którą pracują od dobrych kilku lat i no właśnie na Steamie już widnieje strona tego moda. To się nazywa community. Dawid, ty płaczesz? Nie no, skąd? A wait, ja wam w sumie nie powiedziałem chyba do końca, co się robi w tym portalu, nie? A, faktycznie. Portal 2 to przede wszystkim gra logiczna, moi drodzy, moi kochani. Tu myśleć trzeba z mózgu korzystawszy. Kolejne pomieszczenia testowe pokonujemy zarówno w odpowiedni sposób manipulując portalami, jak i przy użyciu innych elementów jak kostki czy inne przełączniki. W portalu można też czasami dostrzec elementy parkouru. Sam sobie poziom trudności nie zdaje się aż tak drastycznie wzrastać w czasie gry. Jest on raczej dobrze zrównoważony i nie powinien sprawiać większych problemów początkującym. Mimo że jak już wspomniałem, tyle lat minęło od premiery gry, nadal jest ona jak najbardziej grywalna i ma dość sporą rzeszę swoich fanów. Może i ci fani super realistycznej grafiki z kartami RTX 7420 będą trochę narzekać, ale moim zdaniem Portal 2 to jak najbardziej ładna gra. Klimat Portala dopełnia świetny humor, bo to w końcu jakby nie patrzeć gra kind of komediowa, będący na równie wysokim poziomie voice acting i ogólna oprawa dźwiękowa. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Spędziłem przy Portalu wiele wypełnionych zabawą godzin rozgrywki, a zgaduję, że przyjdą mi jeszcze drugie tyle. Cóż mogę więcej powiedzieć? Oto cały Portal 2. Dziękuję za uwagę, żegna się z wami obiekt znaczy się Pajtek, żegna się z wami Pajtek. You don't have to test with the garbage. It's garbage. Press the button again.